Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes Perfume i zapraszam na comiesięczne wyciąganie zapachów, tym razem na wrzesień. No i sięgam już po mocne wonie. Zapraszam. Wzięłam sobie, słuchajcie, z szmateczki, bo będę przycierała od razu to, co już będę odkładała na półeczkę, co używałam w tym miesiącu. No i w sierpniu używałam Trajana, bo przygotowywałam też film, który się we wrześniu ujawi dla Was. Co to za sformułowanie? Film, który będzie wypuszczony we wrześniu na temat nut bakaratowych. To jest zawsze taki temat, który jest bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, ale porusza Was po prostu, uruchamia Was. Więc zobaczymy, ja się o to pokusiłam, no i używałam go sobie, w ogóle użyłam go na 18 bratanicy. To jest przepiękny zapach i to jest, słuchajcie, Astrophil & Stella Shanghai 1930. To, co ten zapach robi ze mną, to po prostu jest czysty szok. Tu jest jakieś 17 ml, może 16. Przepiękny zapach, dosyć taki wiosenno-letni, przełamany. Nie powiedziałabym, że on jest słodki, natomiast on ma jakąś taką nutę gorzkawo-cierpką, która strasznie mi odpowiada. Poza tym jest to coś nie do podrobienia, to znaczy ja czegoś takiego jeszcze nie czułam i nie mam nic nawet podobnego, więc on jest naprawdę niewymownie przepiękny. Tak, i są tutaj też jakieś takie historie, oczywiście to jest też owocowy zapach. Z automatu Was przepraszam za pumbę, on nie jest w stanie, piszczy mi, drapie mi w drzwi, jak próbuję nagrywać bez niego, więc jest jeszcze gorzej, więc go wpuszczam. On idzie tam do siebie do łóżka, albo czasem tam śpi, ale tu i po prostu chrapie, a chrapie coraz gorzej, więc ja Was serdecznie przepraszam. No ale no tak jest, no nie jestem w stanie po prostu bez niego, on musi być ze mną, bo on nie wytrzyma. No i tak to właśnie się kończy. Także może mi wybaczycie. Ten zapach jest owocowy, ale jest zbudowany totalnie inaczej niż możecie sobie o owocowych zapachach pomyśleć. Nie wiem, jest z nim coś totalnie hipnotyzującego, to trzeba by było poznać, ja się zastanowię, czy parę mililitrów nie wpuścić na sklep. I teraz tak, używałam też Franck Boclet Cocaine. Ja kocham ten zapach. Boże, ja nie wiem, po prostu on mi się tak strasznie podoba. Taki jest wręcz hipnotyzujący, piękny. Jest strasznie taki też wibrująco, pozytywnie nastrajający. Ja zawsze Wam powtarzam, albo to jest bardzo duża sugestia nazwy cocaine, ale ja zawsze trochę tak jakąś trawką mi zajeżdża po prostu ten zapach, ale jest generalnie owocowy, jest przepiękny. Używało mi się niesamowicie mojego ukochanego zapachu Ganymede, póki co nadal jest moim ukochanym zapachem i nie wiem, czy to się kiedyś zmieni. Naprawdę uwielbiam go. Ja się bardzo cieszę, że ja go odczytuję jako taką bardzo świeżą właśnie skórę, że jest tak dla mnie piękny i cudowny i chętnie dzielę się mililitrami, żebyście mogli poznać, jaki to jest zapach genialny. Używałam też White Bluebell Jo Malone. Nie wiem, czy ja wystawiłam w ogóle ten zapach, chyba tak. On mi się na nowo jakby spodobał. Nie wiem, czy to była dobra aura. Bardzo mało było w sierpniu tych dni takich ciepłych. Wręcz zrobiło się strasznie jesiennie pod koniec. I on jakby mi strasznie zagrał. Powiem Wam szczerze, że ja go zawsze odczytywałam jak taki bardzo zielony, wręcz leśny zapach. Taki zapach, jak wchodzicie do lasu, to go czujecie. A teraz jak taki był wiatr, taki bardzo jesienny, chłodny, ja go tak chyba nigdy nie używałam,
to mam wrażenie, że zajeżdżało mi cytrusami. Bardziej i strasznie mi się spodobał, powiem szczerze. Gdzie ja za cytrusami, tak wiecie, też nie jestem jakąś mega fanką. No, to jest przepiękny zapach. Powiem Wam szczerze, nic dodać, nic ująć. Word Power od Kenzo. Przepiękny jest ten zapach. Kurczę, człowiek po prostu ma tyle perfum i nie używa tego już, co kiedyś tak kochał. Ten zapach jest naprawdę przepiękny i byli u mnie właśnie przyjaciele i mojej przyjaciółki mąż, Grzesiek, pozdrawiam, podszedł do tego, co miałam wyciągnięte właśnie na ten miesiąc i powąchał i mówi: o Jezu, one są piękne. I ja mówię: tak, to jest faktycznie turbo kobiecy, przepiękny zapach i naprawdę... nie wiem, czy to jest zapach, jakby mi się skończył, to czy bym odkupiła, ponieważ jest ogrom perfum też, które chcę poznać, ale mogłabym za nim zatęsknić. Słuchajcie, tak, mogłaby to być jedna z tych historii, kiedy tęsknię za zapachem i go odkupuję. Też miałam wyciągnięte na sierpień Sterkus od Orto Parisi i jeżeli ktoś lubi skórę metaliczną, to polecam, bo to jest cudo, nie zapach. To jest tak rewelacyjny zapach, parametrowo. Wszystko tak naprawdę. No po prostu to jest przecudowny zapach. Uwielbiam, uwielbiam. Miałam też z kuzami, słuchajcie, wyciągnięte na sierpień od Filippa Sorcinelliego i powiem Wam, Jezu, jakie to jest piękne. To jest czysto piękny zapach, nie musicie się bać, on nie jest dziwny. Ale chciałam Wam powiedzieć, że jechałam Uberem, jak go właśnie miałam na sobie i ledwo weszłam do tego samochodu i od razu usłyszałam, że czym pachnę, bo jest to coś niesamowitego. Ja zaczęłam mu opowiadać i w ogóle jak ktoś mnie pyta teraz o zapachy, to ja mogłabym tak gadać i bez końca, mogłabym całe noce po prostu przegadywać, gdybym tylko znalazła takiego drucha do gadania o perfumach. Dlatego mam kanał, no to się trochę wygaduję. I lubię właśnie usiąść sobie, taki zrobić dzień nagrywek i powiedzmy 3 filmy nagrać i czuję się taka wygadana, jest mi wtedy dobrze. I właśnie zapytał mnie, ja mu tam zaczęłam opowiadać i on mówi, ile to kosztuje. No i ja mówię, że to tanie nie jest, ale że naprawdę no zapach jest po prostu przepiękny. I on mówi, kurczę, mówię, jest niesamowity, ja szukam, akurat trafiłam na gościa, słuchajcie, który w ogóle się interesuje perfumami, bo na przykład mówi, że kiedyś wiózł gościa, który pachniał burdelem. Kojarzycie Tiziana Terenzi zapach burdel? Mocarny. I mówi, że się tak zakochał, że też powiedział, że ten zapach jest drogi, ten gość, a on mówi, ja będę zbierał na ten, bo mówi mi z mainstreamu nic na tyle ani parametrowo nie odpowiada, ani tak zapachowo mnie nie porywa, żeby to kupować. Więc nawet tacy randomowi, słuchajcie, ludzie jeżdżący Uberem, w sensie nie siedzący w tym świecie, też już zaczynają poszukiwać jakichś takich woni, które ich po prostu porwą, dadzą im super parametry i tak dalej, nie? To jest fajne, uważam. Miałam też Kinetic Insomnie. To jest po prostu tak mocne, słuchajcie, to jest tak mocne, że powiem Wam szczerze, to na drugi dzień się utrzymywało. Jezu, ja kocham ten zapach i jest przepiękny, i jest taki jaśminowy, no i faktycznie on jest określany jako zapach drzewny, tak to wszystko na drzewności stoi, ale on jest troszkę tak odbiorem podobny do Herba Pury i Kirkę, jeżeli chodzi o, jakby to powiedzieć, o wibracje, które daje w nosie, bo on się aż wkręca w nos, więc to jest zapach dla takich naprawdę kochaczy wszystkich woni i mało tego, którym absolutnie zapachy nie przeszkadzają, nie są migrenogenne, bo nie posiadacie migren, to jest taki zapach, bo naprawdę trzeba się tu liczyć z takimi globalnymi parametrami. Z kilometra Was czuć, o tak powiem, z kilometra. Miałam też wyjęte na sierpień, słuchajcie, Aqua Allegorie Mandarin and Basilic.
No ja po prostu kocham ten zapach i jak były właśnie te upały w sierpniu, Jezu, to jest taka naprawdę wręcz ta skórka z miąższem z mandarynki. No dla mnie to jest petarda zapach i na lato obecnie chyba moja taka topka, powiem Wam szczerze. Chociaż boję się zawsze to powiedzieć, bo zaraz pomyślę, ale mam przecież jeszcze ten zapach, który kocham na lato i wiecie, i tak ciągle ma się trochę tych zapachów. Miałam też wyciągnięte, słuchajcie, Givenchy Ange Eau de Monge Le Secret. No i ja uważam, że ten zapach, chociaż piszecie mi, że lubicie też ten zapach, ale mimo wszystko mam wrażenie, że jest trochę niedoceniany, że jest taki trochę traktowany, a naprawdę Givenchy robi wyjątkowe zapachy, inne i to jest taka marka wśród mainstreamu, która da Wam trochę więcej, bo na przykład Guerlain, ja kocham markę Guerlain, ale uważam, że Guerlain jest dla tej grupy takiej totalnie poszukującej elegancji, wykwintności, dobrych parametrów, ale po prostu czysto pięknych zapachów, a Givenchy właśnie to jest takie zawsze ich na przykład L'Interdit, no różnie jest odczytywane. Właśnie Ange Eau de Monge, w ogóle te czarne przez większość jest znienawidzone, a ja uważam, że one są po prostu wyjątkowe. I jak na mainstream, totalnie wyjątkowe zapachy. Świetnie mi się nosi i ten zapach to świetnie mi się nosi nawet zimą, o każdej porze roku. Miałam wyciągnięty też, słuchajcie, Mon Boussin Star Cherry i naprawdę powiem Wam szczerze, że ja nie wiem, ale dla mnie to, robiłam Wam takie porównanie, że on jest podobny do Toma Forda Lost Cherry, on jest naprawdę lepszy. Naprawdę, on da Wam dużo więcej. To jest jakaś i soczystość. Ja wyczuwam też dymność, którą nie każdy wyczuwa, ale piszecie mi, że też wyczuwacie tę dymność. Właśnie z tej Star podstawowej. Tu jest ogromna moc, świetne parametry. To jest taka wiśnia, której moim zdaniem, jak ktoś nie lubi, to może się polubić właśnie dzięki temu zapachowi. I ostatnie 3, to tak, no oczywiście w moją urodzinę ubrałam, to wszyscy się zabawiliście ze mną, świetnie, bardzo dziękuję za Wasze życzenia, bardzo miło mi to było czytać i tak zrobiliście mi dzień tymi swoimi życzeniami, takie czułam, że to jest takie od serca, takie dla mnie, że mnie lubicie, czułam się lubiana, fajnie jest czuć się lubianym. Więc naprawdę zrobiliście mi dzień. Niektórzy z Was byli bardzo zdziwieni, że wybrałam akurat ten zapach. No ja skórą albo różą stoję, ale muszę Wam powiedzieć, że jednak, przyznam się szczerze, to jest róża wybitna. I nawet już bierzecie, interesujecie się Serge Lutens, sporo jest zamówień na Serge Lutens, także już sporo odlałam. I się nie dziwię i myślę, że nie żałujecie, bo to jest inna róża, wybitna, przepięknie zrobiona, bardzo ciekawa. Jezu, to się nosi tak cudownie, tak, to jest w ogóle energetyzująca róża, także no wybitna, po prostu wybitna. No i też ze względu na porównywanie nut bakaratowych miałam wyjęty, słuchajcie, Mise en Cire For Your Love. Ja uważam, że Mise en Cire w ogóle nikt nie mówi o tej marce, a marka naprawdę robi bardzo kobiece i bardzo takie piękne te zapachy, natomiast no nikt o niej nie mówi, jest jakaś taka niedoceniana, na grupach się mówi, ale tak na YouTubie to tak słabo o niej słyszę, a jest naprawdę piękny. I o tym zapachu będziecie mieli w tematycznym filmie, więc już Wam więcej nie opowiadam, bo tam się skupię na dokładnie wszystkim. No i ukochana Mancera Velvet Vanille. Ja po prostu ten zapach ubóstwiam, naprawdę. To jest słodka, owocowa wanilia, taka właśnie radosna, ożywcza, bardzo taka podnosząca na duchu, która daje bardzo dużo energii. Świetny zapach. Przejdziemy teraz do zapachów, które wyjęłam na miesiąc wrzesień. O nich się nie będę za bardzo rozgadywać, tylko po prostu Wam pokażę i powiem dlaczego ewentualnie. I teraz tak, wrzesień u mnie będzie już stał takimi woniami mocniejszymi, intensywniejszymi, natomiast nadal jeszcze nie takimi stricte może jesiennymi.
No bo jeszcze czekam na taką jesień głębszą, chociaż wydaje mi się, że jak już końcówka sierpnia jest taka chłodnawa, to wrzesień raczej cieplejszy nie będzie. Ale te wonie dadzą radę na pogodę, jaka by mnie nie spotkała we wrześniu. A na totalnie taką jesień ze spadającymi liśćmi i tak dalej, no to już myślę, że wybiorę co innego i to, co wybiorę, to też częściowo pewnie się dowiecie w trakcie tego miesiąca, czyli września, bo no bo po prostu będzie taki film trochę Was informujący. Wyciągam zapach marki Joyo Unique and Sensoriel, z francuska Jus po prostu w skrócie, a zapach Quirissime. Jest, słuchajcie, taki zapach zamszowo-owocowy, bym powiedziała, przepiękny, ale też będzie filmik tematyczny i tam o nim Wam poopowiadam. Wyciągam, bo mam i to było na mojej liście, bardzo chciałam ten zapach i sobie go poużywam jeszcze, bo to takie mango wibrujące, ale udowe. No po prostu świetnie moim zdaniem się nada, jaka by pogoda nie była, on po prostu będzie takim zapachem energetyzującym i podnoszącym na duchu. Ten zapach też i już możecie wypróbować na stronie. Portrait of a Lady Frederica Malle przełożyłam do tej swojej perfumetki, bo tak lubię z niej po prostu korzystać i ją używać, więc tak to wybrałam i Portrait of a Lady, czyli róża musi być, ale róża nie tylko jedna, bo jeszcze drugą różę wyjęłam i to jest Jo Malone, to jest taki nieduży flakonik, nieduża pojemność, 15 chyba mililitrów i to jest Velvet Rose and Oud. Ja bardzo lubię ten zapach. Właśnie róża z udem na tę porę roku wydaje mi się być zacnym wyborem. Zamierzam też sobie poużywać, słuchajcie, zapachu Entru Act od Anomalie. Ja przepadłam. Naprawdę. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że dostałam 3 próbki, to Wam mówiłam, ale przetestowałam te 3 próbki. Ta marka mną zawładnęła, nie ma tam zapachu w tych 3 próbkach, który by mi się nie spodobał. Ten zapach też jest genialny. To jest zapach, który będzie też świetny na jesień i w ogóle we wrześniu zamierzam go użyć właśnie jak będą takie nie za fajna będzie pogoda, nie za fajna temperatura, to chcę go użyć, bo wydaje mi się, że wydaje mi się, na tyle co już tam go wiecie, potestowałam na nadgarstku i tak dalej, to jest w ogóle, to jest inny level perfumiarstwa, o tak Wam powiem, ta marka. Także coś wspaniałego, ja planuję zakupy tej marki. Więc jeżeli ktoś będzie chciał, to prawdopodobnie na sklepie się pojawi na pewno jeszcze drugi zapach. Teraz Wam nie powiem nazwy, ale wszystko w swoim czasie, bo są to zapachy po prostu petarda, tylko że no 70 ml za 1000, nie? Więc nie tanio, ale warta wypróbowania i chciałabym, żebyście spopularyzować ją, bo ja totalnie przypadkowo się o niej dowiedziałam, a chciałabym, żebyście poznali, bo jeżeli jesteście już znudzeni troszeczkę tym wszystkim, co pachną wszyscy, bo też na grupach już jest takie przeświadczenie, ja mam takie przeświadczenie na grupie, że po prostu jak wszyscy o danych zapachach gadają, no to wszyscy już tym chcą pachnieć, bo to przecież takie niesamowite, a jakby nie mówi się o totalnie innych markach, nie? I chciałabym, żebyście poznawali trochę też inne. Wyciągam też Aqualegorię Guerlain Ambre Samar. Jezu, moja przyjaciółka totalnie przepadła, kazała mężowi na rocznicę ślubu kupić ten zapach, Grześkowi, bo faktycznie no to jest petarda zapach. Wyciągam też, słuchajcie, zapach Ferragamo z tej kolekcji Tuscan Collection i to jest La Commedia. Wyciągam ten zapach, bo on też da radę na chłodne dni. Jest cudowny. Jest cudowny, mówię Wam, to jest, o nim będzie film w ogóle też. Ale nie wiem, może w październiku albo jeszcze na koniec września. W każdym razie jest nagrany. I jest nawet zmontowany, tylko jeszcze nie wiem, kiedy będzie wypuszczony.
Przepiękny zapach i go wyciągam, bo wiem, że da radę po prostu. Wyciągam też, bo tak się stęskniłam za tym zapachem, że muszę już go użyć. Marc Antoine Barrois Ensoleil. Jezus Maria. To jest drzewny zapach, ale to jest niesamowita woń. Niesamowita. Wyciągam nowość, słuchajcie, Olympé. Użyję sobie zaraz, myślę. To jest taka właśnie mocniejsza odpowiedź flankerowa na podstawową wersję Olympei. I no tutaj jest nawet, powiem szczerze. Wyciągam też, bo bardzo dawno nieużywany Atelier Cologne Santal Carmine. To taki skórzany zapach, chociaż skóry tu nie ma, ale tak, to jest skórzany zapach. I też sobie poużywam. Też jest wszystko to, o czym Wam teraz mówię, oprócz Frederica Malle i Jo Malone, wszystko macie na stronie i możecie wypróbować. Oczywiście Boko, Coffee White Flowers, no nie może być inaczej. Ja nie wiem, ale w ogóle jesteście zainteresowani i bierzecie ode mnie. Drugi też wzięłam, czyli Jasmine White Leather, też próbujecie, także odlewam Wam. Przepiękne. Przepiękne, przecudowne. Chcę więcej Boko. Chcę po prostu więcej. Ja się zakochałam w tej marce. Uważam, że jest po prostu cudowna. Też biorę w końcu Muglera. Ja nie wiem, ale ja w tym roku chyba tylko Angel nową wyciągnęłam i nie kojarzę, czy jeszcze coś wyciągałam. Może gdzieś Alien był Extra Intense, ale też nie wiem. W każdym razie Alien Supra Florale. Wyciągam ten zapach, ponieważ to jest wyjątkowa wersja Aliena. Jeżeli jej nie znacie, to na stronie też jest, możecie wypróbować. Niezwykła. To jest tak piękny zapach. On nie jest tak prosty, jak jest Alien podstawowe EDP. On jest bardziej kwiatowy, różnokwiatowy niż tylko jakiś jaśmin, czujecie. I te kwiaty są jakby takie troszeczkę, może nie goryczkowe, ale tak jakby się na końcówce języka mieli taką delikatną może cierpkość czy coś takiego. W każdym razie nie jest to tak słodki zapach, bardziej orzeźwiający, jeżeli można tak mówić o Alienie, nawet tym, ale tak, ja bym go tak ujęła, także biorę, bo chcę poużywać. I też kolejna moja nowość, którą też możecie w sklepie próbkę sobie kupić, to jest zapach Eau de Star. Nie mówi się w ogóle o tym. Wszyscy znają tylko te podstawowe, tego nie. Powiem Wam może na koniec, znaczy w następnym miesiącu, co to jest, ale to są wody toaletowe, a to jest woda toaletowa, a parametry to ma kosmiczne i powiem Wam później. Natomiast kupiłam też Muglera ODT, bardzo często mi mówiliście o tym, a ponieważ mam w myśli i dzisiaj prawdopodobnie go nagram, film o Muglerze, o wszystkich zapachach, jakie mam, o tym, czym się różnią EDP od EDT i tak dalej. To poznałam, już nosiłam i już wiem, czym się różni, no ale nie będę spoilerowała swoich filmów, więc nic Wam nie powiem. W każdym razie jeszcze poużywam i jeszcze sobie, wiecie, pomyślę. Pokażę Wam, jak się prezentuje. Tak się prezentuje moja taca na miesiąc wrzesień. Jestem zachwycona. W ogóle powiem Wam, że naprawdę uwielbiam te moje tace. Uwielbiam to, że ona tutaj stoi pod ręką. Ja mogę sięgnąć, mam duży wybór. Oprócz tego sięgam też już zawsze mam taką metodę, że jak już sięgnę po wszystkie te zapachy i wszystkich już użyję, to później zaczynam testować. A że do testowania ciągle mam dużo, bo Kasi jeszcze nie przetestowałam zapachów i perfumowej bajki też nie, no to właśnie myślę, że taka metoda też jest dobra, żeby po prostu poznawać nadal jakieś nowe zapachy i coś próbować. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i wszystkiego dobrego. Buziaczki kochani. Pa, pa!